Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek o sytuacjach kryzysowych związanych z przeciekaniem filtrów kubełkowych. Co zrobić w przypadku, gdy po wymianie uszczelki pod głowicą filtr nadal przecieka? Gdzie zaglądnąć? Co rozkręcić? Co wymienić? Jak sobie z tym radzić? Na co zwracać uwagę? Oglądajcie. Co zrobić rano, gdy włamot do drzwi budzi Cię? Zrywasz się na równe nogi i stoisz po kostki w wodzie. Mieszkasz na 10. piętrze, nie masz ubezpieczonego mieszkania, a pod tobą mieszka wredny krewki sąsiad bez matury. Otwierasz drzwi i na starcie dostajesz w pysk. Uwierz mi, ciężko jest znaleźć własne zęby, stojąc po kostki w wodzie. A tak na poważnie, to oglądnijcie ten film. Dziś na stole operacyjnym mamy dwie głowice, znany Wam z poprzedniego odcinka boju i bardzo znany filtr, czyli JBL model 900, starszy model. Na przykładzie tych dwóch głowic powiem Wam, na co zwrócić uwagę przy wymianie uszczelek. Więc zaczynajmy. Odkładamy to. Boju. Mi się pojawiła nieszczelność na króćcach. Dlaczego? Wypinamy króćce. Tutaj mamy dwa o-ringi. Ten filtr pracował już 4 lata i te o-ringi nie były wymieniane. Zrobiły się po prostu twarde, nieplastyczne. Wystarczy wymienić te dwa o-ringi, przesmarować je specjalnym smarem silikonowym do uszczelek, który je dodatkowo zabezpiecza i jest po sprawie. Woda już nie będzie tędy się sączyła, jak w przypadku tutaj moim. Ale jest jedno jeszcze ale. Jeśli sączy się Wam woda z tych o-ringów tutaj, z tych kruszców, jest jeszcze jedno zagrożenie, jeśli chodzi o ten model właśnie, konkretnie ten model filtra lub jemu podobnych. Tutaj naokoło tego jaśniejszego elementu, z którego wychodzą te kruszce, jest uszczelka. Jeśli woda tu się będzie zbierać, to zobaczcie, co się stanie. Chyba już wiecie, co chciałem powiedzieć. Tu jest o-ring. On również się już zestarzał, jest twardy. Jeśli woda się tędy przedostanie, zaleje Wam tą elektronikę. Dojdzie do zwarcia, wywali Wam bezpieczniki i nie wiadomo co jeszcze. Oczywiście też zaleje Wam mieszkanie, bo jak gdyby tutaj nie ma żadnych o-ringów i spod tej obudowy woda może wylecieć. Więc nie olewajcie tej uszczelki. Być może to jest najważniejsza uszczelka w tym filtrze. Ale wróćmy do uszczelki głównej pod głowicą. Sobie to zmontujemy. Tyle o ile. I zobaczcie. Tu jest duży, gruby, solidny, czerwony o-ring. On się akurat nie zestarzał. Ale dla świętego spokoju warto go co jakiś czas wymieniać. Głupio by było się obudzić rano po kostki w wodzie, prawda? Jak to zrobić? Należy go podważyć. Tu są takie zatoki, jest trochę miejsca na jakieś narzędzie. O, ja sobie podważę tym śrubokrętem metalowym, ale Wy nigdy nie używajcie metalowych narzędzi do wyciągania uszczelek. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tu zrobicie rysę na tej części lub na tej, powstanie rowek, mikrorowek, ale woda tym rowkiem może się przedostawać i będziecie mieli nieszczelność i ciężko będzie to naprawić. Więc używajcie narzędzi albo plastikowych, albo drewnianych. Róbcie to bardzo ostrożnie. Wyciągamy taką uszczelkę i w tym przypadku, jeśli wymieniamy tę uszczelkę, musimy wyczyścić ten rowek. Tam może być kamień, tam może być brud. Należy to dokładnie wyczyścić, odkamienić, przesmarować nową uszczelkę smarem silikonowym, który zabezpiecza uszczelki, dodatkowo powoduje to, że uszczelka lepiej przylega. Jeśli są jakieś mikroryski i tak dalej, to można to tym też delikatnie jak gdyby uszczelnić. Wkładamy nową uszczelkę i jest po sprawie. Jest to czynność bardzo prosta, zajmująca dosłownie chwilę. Nie trzeba rozbierać filtra, jeśli chcemy wymienić tylko i wyłącznie uszczelkę główną. Oczywiście nie musimy rozbierać filtra. Chodziło mi o to, że nie musimy rozkręcać tej głowicy i tak dalej, i tak dalej. Jest to zawsze łatwo dostępne w każdym modelu filtra. A zobaczmy, jak to wygląda w
przypadku tego filtra JBL-a, na przykładzie tego bardziej znanego modelu, opowiem Wam o różnych innych miejscach, z których może się wydostawać woda. No i bardziej popularny model filtra JBL, wszystkie filtry znają. Ja już tu wstępnie go rozkręciłem, żeby nie przedłużać tego i tak długiego filmu. Wyciągnę sobie teraz kruciec, do którego jeszcze wrócimy i pokażę Wam uszczelkę od spodu. Czarna, głęboko osadzona uszczelka. Wyciągamy ją w bardzo prosty sposób. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, używajcie plastikowych narzędzi, żeby nie porysować do obudowy i nie zrobić sobie problemu. Jak widzicie, uszczelka już jest stara, twarda. Należałoby ją wymienić. I gdybym chciał używać tego filtra, to musiałbym to zrobić. Trzeba będzie wyczyścić tutaj ten rowek, odkamienić go i założyć przesmarowaną uszczelkę smarem silikonowym. Czynność bardzo prosta, zajmująca dosłownie chwilę. Każdy sobie z tym poradzi. Zakładamy sobie taką głowicę na filtr, a on dalej cieknie. I co w tym przypadku zrobić? Musimy wziąć pod uwagę dwie opcje. Nieszczelność wewnątrz głowicy lub sam kubeł. Po wielu latach sam kubeł może być wyrobiony, wytarty i tam pojawia się, na tym spasowaniu, pojawia się nieszczelność niestety, tak czasami bywa. No w tym przypadku już niewiele możemy zrobić. Ale gdy dojdziemy do wniosku, że to nie jest przyczyną, musimy się skupić na głowicy. Skąd tutaj może być nieszczelność? Nieszczelność niestety może być z wielu punktów tu w środku. Zaraz Wam pokażę. Jak mówiłem wcześniej, rozebrałem ten filtr wcześniej, więc sobie tutaj to wszystko zdemontuję. Tu są takie plastiki. O, i te dźwigienki od razu też można zdemontować. Dodatkowo jeszcze tu są 4 śruby, które też należy wykręcić. My to sobie teraz zrobimy. Się wyciągniemy, bo już to zrobiłem. O, i zobaczcie. Tak wygląda Wasza głowica w środku. Skąd tu może lecieć woda? Woda najczęściej leci, drodzy Państwo, z tego elementu, z przycisku do zalewania. Przy okazji powiem Wam, co zrobić, gdy ten przycisk już ledwo działa, wciskamy go, on nie odbija i tak dalej. Przy okazji jest teraz okazja, mogę o tym powiedzieć. Ja już to odkręciłem, te śrubki mocujące, żeby nie przedłużać i zobaczcie. Tutaj jest gumowa uszczelka. Widzicie? Ona też się starzeje, też się robi twarda. I spod tego miejsca może nam ciec. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie sami. Tutaj to się odkręca. I tu jest tłoczek. I tutaj również jest gumowy o-ring, którego też należy wymienić. A już wspominając o nieodbijającym przycisku, nie winą jest sprężyna. Ona jest dalej mocna i wygląda świetnie, jak była dopiero co wyprodukowana, tylko właśnie ten o-ring. Należy to przesmarować tylko tutaj silikonem technicznym, czyli tą maścią wazelinową, taką wazelinowo-silikonową i mamy problem z głowy, ten przycisk dalej będzie już odbijał. Bardzo prosty dostęp, to się po prostu tutaj zakręca i po sprawie. I to jest to miejsce, z którego będzie Wam ciekła woda. Bardzo łatwy dostęp, bardzo prosta naprawa. I jeśli wszystko już wymieniliście, wszystkie uszczelki w głowicy, a filtr nadal cieknie, ostatnia rzecz, którą trzeba sprawdzić, są te kruczce. Tutaj również są o-ringi. Ja już tutaj wstępnie sobie rozkręciłem, żeby nie przedłużać odcinka, ale zobaczcie, tu jest jeden o-ring, tu jest drugi o-ring. Jeśli on się starzeje, zrobi się sztywny, twardy, będzie ciekła z niego woda, która będzie się zbierała w głowicy. W tym właśnie miejscu będzie się zbierała woda. No i dalej to już sami wiecie. Odkładamy, pokazuję, jak to się ma. Zobaczcie, tu jest też ten element ruchomy, więc on też musi być uszczelniony. W środku są uszczelki. Więc jak wspominałem, ja już to rozkręciłem, żeby nie przedłużać. Więc szybciutko palcami to już odkręcę. Tu są 4 śrubki, wkręty, jak wolicie. I zobaczcie.
Wyciągamy te elementy i tą dźwignię. I tu są dwa takie grube, potężne o-ringi. Jeśli one się zestarzeją, będą przepuszczać wodę. One są narażone bardziej niż pozostałe o-ringi, pomijając o-ring od samej pompki do zalewania. Dlatego, że one tu pracują, one się okręcają, więc tu do ich zużycia dochodzi trochę szybciej. Należy te dwa o-ringi wymienić. One łączą ten element ruchomy. Po prostu tutaj ten element. I jeśli już wymienicie wszystkie o-ringi, o których dziś wspominałem, nie ma szans, żeby ten filtr przeciekał. No chyba, że jak wspominałem wcześniej, sam kubeł jest już wyrobiony. Wtedy niestety, ale musicie kupić nowy filtr. Jak często wymieniać uszczelki w filtrze? To zależy od samej uszczelki. Jeśli to jest uszczelka gumowa, trzeba będzie częściej do niej zaglądać, a jeśli to jest silikonowa, to rzadziej. Ale rozsądnie jest to robić raz w roku dla świętego spokoju. Tym bardziej, jeśli mieszkacie w bloku gdzieś tam wysoko na którymś piętrze, a macie dość spore akwarium. Takie zaniedbanie może Was bardzo drogo kosztować. Wielu z Was powie, że ma takie akwaria już od dawna z takimi filtrami i uszczelek nie wymienia albo wymienia bardzo rzadko. Ale znam takie osoby, którym niestety się nie udało i miały przez to poważne problemy i koszty były jeszcze bardziej poważne. Pamiętajcie, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.